Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Baju i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić netbooka firmy Acer model Aspire One D257 z 10-calowym ekranem. Z tej strony netbook posiada wejście na zasilanie, wejście na kabel Ethernet, wejście na kabel VGA oraz jedno wejście na USB. Z tej strony posiada wejście na kartę pamięci, wejście na słuchawki, wejście na mikrofon oraz dwa wejścia na USB. Model Aspire One D257 jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Atom N570 z taktowanym zegarem na 1,66 GHz, 1 GB RAMu, ale też w zależności od edycji mogą to być również 2 GB. Z baterią jest podobnie, może to być 3-komorowa bateria bądź 6-komorowa bateria. I tak samo jest z dyskiem, może to być 250 GB bądź 320. W tym wypadku jest to 250 GB, ale w rzeczywistości netbook posiada niecałe 220 GB. Z tej strony mamy 3 diodki, ta będzie nas informowała o stanie netbooka, czyli czy jest włączony, czy w stanie hibernacji. To, czy zostało podłączone zasilanie, a to, czy została włączona funkcja Wi-Fi. Dobra, sprawdźmy, jak szybko włączy się nam system. Netbook ten posiada również kamerę internetową o matrycy 1,3 megapiksela. Zanim zacznę cokolwiek Wam pokazywać, to muszę stwierdzić, że jeśli ktoś oczekuje od tego netbooka, aby wykonywał kilka naraz operacji, jak na przykład przeglądanie internetu, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, instalowanie różnych programów w tle, konwertowanie plików bądź przenoszenie i oczekuje, że będzie to wykonywał od razu, bez żadnego przycięcia się, to niech sobie odpuści. Ten netbook z tak wieloma operacjami sobie po prostu nie poradzi. Ale tak góra 2-3 operacje radzi sobie całkiem nieźle, choć mimo wszystko mogą być widoczne oznaki przycięcia się od czasu do czasu. A jak sobie poradzi z internetem? I tutaj podobnie, jeśli ktoś ma w zwyczaju otwierać naraz 10, 15 bądź więcej stron naraz i oczekuje, że te strony otworzą mu się natychmiast, to niech sobie odpuści, bo ten netbook potrzebuje trochę czasu na otwarcie tylu stron. A ile? Sprawdźmy. Aha, i żeby było jasne, w tym teście nie używałem adblocka.
No i wszystko zostało otwarte. Jak widzieliście, żeby otworzyć taką ilość stron, to trzeba trochę czasu. Dlatego jeśli ktoś chce przeglądać internet, to uważam, że niech przegląda mając otwarte naraz góra 2-3 strony. A jak sobie poradzi z filmikami na YouTubie? Do końca moich dni tak naprawdę nie wychodząc z domu. A kiedy nastał ten moment, kiedy zrozumiałeś, że chcesz zmiany? Kiedy w pewnym momencie pojawiła się bezsilność na niektóre rzeczy, nie? Jakaś taka otaczająca, wiesz, beznadzieja, mnóstwo ludzi. Takie życie, które nie niosło za sobą zbyt wiele barw, nie? Raczej na smutno niż na wesoło, nie? A wesoło to tylko chwilówki na imprezach, nie? Mówię, no. Tak, no to się też wiązało jakby z moimi, wiesz, przeżyciami od najmłodszych lat. No, nie miałem kolorowo i tych kolorów gdzieś nie złapałem, nie? Jak się wkurzyłem, się nakręciłem, to musiałem wyjść, wiesz, policzyć do 10, wdech, wydech. Tak. Jakaś przebieżka, jakiś trening, zmęczyć się, wiesz, przejść, kupić kwiatka, musisz jednak Dobra, skończmy. drogę, wszystkiego poznać, czasami popełnić Jak ludzi. Jak widzieliście, netbook sobie w miarę dobrze sobie radzi z odtwarzaniem filmików na YouTubie, ale jeśli chcecie oglądać właśnie filmiki, to najlepiej w rozdzielczości SD, czyli tam 480p. Kolejną ważną rzeczą w przypadku laptopów bądź netbooków jest kwestia baterii. Niestety w tym temacie nie czuję się kompetentny, ale Wam powiedzieć o tym w sposób rzetelny, gdyż zakupiłem tego netbooka w stanie używanym. A jak wiadomo, kiedy długi czas się używa laptopa bądź netbooka z baterią, to ta bateria nie trzyma już tak długo jak na początku. Od dnia zakupu do dziś, czyli tak około 2 lat będzie już, czas trwania baterii wskazuje mi zwykle około 1,5 godziny działania do 2 godzin. Kiedy wykonuję podstawowe czynności, czyli oglądanie filmów, przeglądanie stron internetowych bądź pisanie tekstów. Ale kiedy powiedzmy czytam książkę w PDF-ie, to czasami wskaźnik trwania potrafi mi wskazać 3 bądź nawet 4 godziny trwania. To tyle jeśli chodzi o baterię z mojego punktu widzenia. Teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z graniem w gry na tym netbooku. Otóż wyposażony w układ graficzny Intel GMA 3150 radzi sobie z grami w następujący sposób. Jeśli chodzi o stare dwuwymiarowe pozycje jak Heroes 3 i GTA 2, to radzi sobie bez większego problemu. Jeśli chodzi o trójwymiarowe pozycje, to niestety nie radzi sobie już tak dobrze nawet z tak starymi tytułami jak Gothic, Quake 3 czy Halo. Ostatnio z ciekawości sobie sprawdziłem, czy netbook jest w stanie otworzyć nawet nowe dwuwymiarowe gierki jak Fez, Dust czy To The Moon. I tak, Fez, Dust nie otworzy w ogóle, a To The Moon otworzy, ale będzie się strasznie zacinać. Jeśli chodzi o
o trójwymiarową pozycję, to też sprawdziłem, czy poradzi sobie z Painkillerem. Niestety Painkillera w ogóle nie otworzy. Zrobiłem też kilka testowych filmików pokazujących, jak dana gra radzi sobie na tym netbooku. Linki do tych testowych filmików znajdziecie gdzieś tu na dole. A teraz przejdźmy do kwestii, jak sobie ten netbook radzi z odtwarzaniem filmików. Dla testu ściągnąłem sobie z internetu zwiastun krótkiego filmu animowanego w rozdzielczości Full HD. Swoją drogą bardzo polecam obejrzenie tego krótkiego filmiku animowanego, jest dostępny za darmo w internecie. Jak widzieliśmy, z odtwarzaniem filmów nawet w jakości Full HD radzi sobie bardzo dobrze. Tylko jest jedno pytanie, jaki jest sens oglądania filmików Full HD, kiedy rozdzielczość maksymalna na tym 10-calowym ekranie to 1024 na 600 pikseli. Jak już jesteśmy przy filmikach, to jeśli ktoś planuje używać netbooka do montowania filmów w różnych programach do montażu, to z mojego punktu doświadczenia odradzam, gdyż wszelkie operacje związane z montowaniem będą bardzo czasochłonne. Ale na upartego można zmontować filmy i ja tak właśnie zmontowałem swoje pierwsze 13 filmików na moim kanale, używając do tego właśnie tego netbooka. Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest skierowana głównie do osób, które chcą zakupić tego netbooka w celu pisania bądź używania programów, np. do nauki angielskiego. Mówię o tym dlatego, że niektóre programy tego typu mogą się wyświetlać nieprawidłowo bądź w ogóle. A to dlatego, że minimalna rozdzielczość do wyświetlenia niektórych programów może być wyższa niż maksymalna rozdzielczość tego netbooka. A przypominając, maksymalna rozdzielczość tego netbooka to 1024 na 600. I żeby pokazać Wam ten problem, pokażę go na przykładzie profesora Henry'ego. Dla osób znających ten program wiedzą, że na samym dole powinna być opcja wyboru poziomu języka. Niestety, jak widzimy, nie mamy do niego dostępu. Ale to nie znaczy, że tego problemu nie da się rozwiązać. Wystarczy użyć do tego specjalnego programu. Ja używam programu, który się zwie S-Desk. I w tym przypadku, żeby przesunąć okno programu, wystarczy przytrzymać klawisze Ctrl i Shift i przesuwamy. Dzięki temu sposobowi mamy dostęp do wyboru poziomu. Jest to opcja niestety bardzo męcząca niekiedy, ale lepszej alternatywy nie znalazłem. Dobra, to wyłączmy go. A więc podsumowując, tego netbooka poleciłbym szczególnie osobom niewymagającym, które szukają małego, lekkiego komputera, na którym by głównie pisali, od czasu do czasu grali w stare gierki i przeglądali strony internetowe, nie otwierając 10 bądź 15 i więcej stron naraz. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wymagają od netbooka wydajności, to nie, szukajcie innego modelu. Model Acer Aspire One D257 przedstawia Wam Baju. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do następnego razu.